Nagrywają nas, co? Nagrywają? Bum, 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 bum! To jest kolejny odcinek Kanga No Comments, a dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak to jest być drugim. Przede mną Łukasz Żeligowski. Trenowaliśmy tą rolę tutaj chyba z 15 razy. Łukasz Żeligowski, ja jestem Sławek Zawadzki, a za oknami jest Zatoka Gdańska i Morze Bałtyckie. Łukasz, czy wiesz jak to jest być drugim? No nie wiem, mogę się tylko domyślać, ale oglądałem film, gdzie było dużo o byciu drugim. Nic śmiesznego. Mówisz o Adamie Miałczyńskim, Oczywiście. tak? Drugi reżyser, drugie dziecko, drugi chłopak. Zawsze drugi. Nawet w Kostnicy miał numer 2, był drugi. No więc chcę właśnie się dowiedzieć, czy w ogóle w blockchainie mamy coś takiego jak bycie numerem drugim. No bo właśnie, będziemy dzisiaj rozmawiali o Arbitrum, ale w trochę szerszym spektrum. Okazuje się, że Arbitrum było, przynajmniej do dzisiaj, najważniejszym wydarzeniem w świecie krypto od 1 stycznia 2023 roku. Mówię przynajmniej do dzisiaj, bo oto nagrywamy ten materiał w piątek. Co teraz dzieje się w Twitter sferze? W Twitter sferze dzieje się to, że Binance wstrzymał wszystkie rynki spot. Bardzo możliwe, że już ruszył, ale jak zaczynaliśmy nagrywać, to jeszcze nie działał. No to dosyć takie duże wydarzenie, chociaż muszę powiedzieć, że komunikacja była bardzo dobra. Od razu pojawił się tweet, dokładne wyjaśnienie, co się stało. CZ napisał, że po prostu wykryto błąd w meccerze, czyli w tym mechanizmie meczowania zleceń. I chodziło konkretnie o zlecenia typu trailing stop. Oczywiście, jeżeli to jest prawda, to bardzo dobra komunikacja. Oszacowany został czas usunięcia błędu na od pół godziny do 2 godzin. Zobaczymy. Nie minęły jeszcze 2 godziny. Giełda dalej nie działa, więc może faktycznie pracują. Jak powiedziałem to naszym informatykom w pokoju, to oni powiedzieli tylko jedno, ale tam teraz się dzieje u nich w pokoju IT. No w IT myślę, że naprawdę jest bardzo gorąco. Zresztą to właśnie chyba doświadczenie, żeby w takiej sytuacji zachować zdrowy rozsądek i zimną krew, nie rozliczać, tylko po prostu ratować. No ale to jeszcze tylko ten wątek chciałbym trochę dłużej pociągnąć. Co należy zrobić w sytuacji, kiedy giełda odkrywa, że system meczujący działał źle? No, myślę, że na pewno zatrzymać handel, czyli zatrzymać wszystkie rynki. To jest właściwe posunięcie, standardowa taka procedura operacyjna powinna też założyć, że powinny być wstrzymane przyjmowanie depozytów i wypłat. Depozyty również? Tak, żeby nie mieszać na stanach portfeli, żeby stan portfeli był faktycznie zamrożony, żeby nie było jakichś tam potem niepotrzebnych nieporozumień. No, jestem ciekaw, jaką taktykę obierze Binance, ale na pewno to powinno być zrobione. Z tego co wiem, to właśnie to zrobili. No i pewnie będzie trzeba zobaczyć, czy nie będzie dużo reklamacji w związku z niepoprawnie działającym meccerem. Jak rozumiem, jeżeli w odpowiednim momencie wstrzymali wypłaty, to straty wcale nie muszą być takie duże i można się cofnąć w czasie o tą godzinę czy 2, chociaż nie wiadomo od kiedy ta awaria trwa. Dokładnie, to tylko pokazuje, że wszelkie rozwiązania IT, ja raczej bym stał na stanowisku, że nie jest pytanie, czy będzie awaria, tylko kiedy. I jaka. Tak. To jest normalne, to są wszystko rzeczy, które mogą się popsuć, tak jak, nie wiem, samochód. Każdy samochód, nawet ten najlepszy, najdroższy, kiedyś w końcu się popsuje. Tak samo zegarek, no i tak samo również system IT. Cała sztuka w tym, żeby ten samochód nie zepsuł się wtedy, kiedy kierowca jedzie rozpędzony 120 km na godzinę. Cała sztuka, żeby awaria giełdy nie wywołała bankructwa tej giełdy i utraty środków. No nie? I na tym polega no właśnie to działanie. Pewnie więcej o sprawie Binance'a będziemy rozmawiali w czasie najbliższego kwadransa z Kangą. Zapraszamy. A ja chciałem się Ciebie zapytać, Łukasz, o co chodzi z warstwą drugą? W ogóle co to jest za pojęcie? No, popatrzmy tak trochę z dużej wysokości na przykład na sieci Ethereum. W sieci Ethereum dokonywane są transakcje, ona jest zabezpieczona wielką ilością nodów, mamy bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa, ale każdy blok mieści pewną określoną ilość transakcji, on wychodzi co kilkanaście sekund. Mamy limitowaną bardzo przepustowość. No i teraz ktoś wpadł na pomysł, to zamiast budować drugi blockchain, który będzie miał podobną wydajność, to zróbmy taki drugi blockchain, który będzie skupiał się na tym, żeby szybciej te transakcje były przetwarzane i dodatkowo on będzie zabezpieczał się w sieci Ethereum, czyli nie będzie
każdej transakcji odwzorowywał w bloku Ethereum, tylko będzie co jakiś czas jakąś zbiorczą transakcję wykonywał. Pomyślmy sobie na przykład o tym, że co jakiś czas będzie wrzucał aktualny stan całej sieci, ale nie w postaci detalicznej, tylko w postaci na przykład hasza ostatniego bloku. No i wtedy będziemy mieli bardzo dobrze zabezpieczony ten drugi blockchain. On nie musi mieć wielu nodów, a bezpieczeństwo czy pewność tego, że wszystko jest dobrze robione, będzie spoczywało tak naprawdę w sieci Ethereum. Może nie każda transakcja będzie zabezpieczona, no bo zanim załóżmy, że ten drugi blockchain wrzucił hash ostatniego bloku do Ethereum. I teraz te transakcje, które się odbywają, to są transakcje, które mogą być cofnięte z jakiegoś powodu, tam nie wiem, podrobione albo coś takiego, ale jak zostanie wrzucony hash tego następnego bloku do sieci Ethereum, no to już wtedy nie może to ulec zmianie. I mamy pewne zabezpieczenie, jakby mamy taki poziom bezpieczeństwa, jaki zapewnia Ethereum. Dobra, no to załóżmy, że ktoś nie wie, co to jest hash. Tak? Hash, czyli funkcja skrótu, bardzo ciekawa rzecz w matematyce. Otóż jest to zamiast zapamiętywać, na przykład mamy pana Tadeusza. Tak. I teraz chcielibyśmy mieć pewność, że ten tekst, który tam jest, nie ma zmienionej ani jednej literki. Może pomyślmy o umowie, to będzie łatwiej. Mamy umowę w postaci tekstu. I teraz chcemy mieć pewność, że jak ja wysłałem do Ciebie tą umowę, to Ty nie podmieniłeś jakiegoś fragmentu Znaczka. tej umowy, jakiegoś znaczka, nie dostawiłeś i czasopisma, albo tam przecinku, czy czegoś. Tak. Dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi i czasopisma, ich napiszą w komentarzu. Okej, dobre. I to musi być jakiś sposób na to, żeby mieć tą pewność i matematycy wymyślili właśnie coś, co się nazywa funkcją skrótu. To jest funkcja, która w najprostszym ujęciu na przykład zlicza po kolei wszystkie wartości kolejnych liter i je sumuje i na końcu wypisuje łączną wartość w postaci liczby. To nie musi być cała ta liczba, to może być na przykład liczba reszta z dzielenia przez na przykład miliard, tak? Żeby nie trzeba było pamiętać bardzo dużych liczb. No i teraz jeżeli Ty podmienisz jedną literkę, no to się okaże, że ta końcowa liczba się zmieni. I teraz to jest bardzo prosty przykład funkcji skrótu, bardzo prosty. Tak. Ale ma wielką wadę, no bo jeżeli ja zamienię miejscami litery, no to wartość być będzie taka ta sama. sama. Będzie to sama. No i teraz matematycy opracowali pewne algorytmy czy pewne obliczenia, które powodują, że właśnie dokonanie nawet drobnej zmiany, zamienienie miejscami albo dodanie jakiegoś literki powoduje, że ta liczba na końcu jest totalnie inna. Nie jest bardzo bliska tej pierwszej, tylko jest totalnie inna, można powiedzieć losowo inna. I to jest właśnie funkcja haszu, tam jest bardzo dużo ciekawej matematyki, bardzo interesujące zagadnienie z punktu patrzenia takiego teoretyka. Mi się to podoba, to jest fajne, ale właśnie ta funkcja skrótu to jest takie zapamiętanie, czy na pewno wszystko, coś dużego zamieniamy w coś malutkiego. No właśnie, i takie pojęcie funkcjonuje jeszcze jak notaryzacja w przestrzeni blockchainowej. Czy chciałbyś to rozwinąć? Notaryzacja, czyli masz na myśli jakby zapieczętowanie czegoś, tak? Tak, no załóżmy, że ja spotykam się z Tobą, chcę podpisać z Tobą właśnie umowę. Nie chcemy całej umowy zapisywać w blockchainie, no bo to są koszty z tym związane. To możemy na przykład mieć tą umowę zapisaną w postaci pliku elektronicznego, Ty ją masz, ja ją mam i dla bezpieczeństwa naszego, żeby nikt potem nie było kłótni w sądzie, czyja wersja umowy jest poprawna, robimy funkcję skrótu tej umowy, co do której się zgadzamy w obydwaj i wrzucamy ją do blockchaina. Mówimy, to jest nasza umowa jest prawdziwa, jeżeli funkcja skrótu tej umowy będzie miała taką i taką wartość. Tak, i technologia tutaj zastępuje nam notariusza, bo właśnie zachowuje się jak notariusz. Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, czy z takiego hasza, czy jakby z wyniku tej funkcji skrótu my jesteśmy w stanie odtworzyć tą pierwotną umowę? No nie, no bo inaczej musiałaby być wielkościowo zbliżona do tego pierwotnego tworu. To mówi, to jest bardzo ciekawe, bo to mówi o tym, że jeżeli dwie funkcje skrótu są różne, to znaczy, że coś jest innego, nie wiadomo co, ale jest coś innego. Ciekawostka, funkcja skrótu 128-bitowa, czyli zapisana w postaci liczby na 128 bitach, bardzo długo funkcjonowała, ale się okazało, że znaleziono dwa różne
dwie różne wartości pierwotne, których funkcja skrótu dawała tą samą ten wartość. sam wynik. Więc to jest takie bardzo, był ogłoszony konkurs, tam nawet chyba ktoś wygrał całkiem sporo pieniędzy i znaleziono. Natomiast dla funkcji skrótu powszechnie w tej chwili używanych, na przykład w Bitcoinie to jest funkcja oparta o liczbę zapisaną na 256 bitach, to jest SH256. Do tej pory nie znaleziono takich dwóch różnych wartości, wejściowych, które dają taką samą wartość skrótu, więc możemy się czuć bardzo bezpiecznie. W dwóch zdaniach, gdybyś poruszyłeś również ważny i ciekawy wątek, gdzie ten hash, ta funkcja skrótu jest wykorzystywana w Bitcoinie? Rozumiem, że pod koniec bloku. Tak. W Bitcoinie jest wykorzystywany W wielu bardzo różnych wielu miejscach, miejscach, tak, ale chodzi mi, to jest ten ta notariusz wartość, dzisiaj pojawia. Ten notariusz pojawia się właśnie, bierzemy wszystkie transakcje, dla tych transakcji, Które są w bloku. liczymy funkcję skrótu, potem bierzemy tą wartość, dodajemy jeszcze drugą wartość, która jest znajdowana przez górników i ta wartość funkcji skrótu jest zapisywana jako hash bloku. Tak, Tak, w jest, bardzo dużym uproszczeniu, proszę, i żeby każdy się... kolejny blok rozpoczyna się od poprzedniego hasza. Tak, znaczy tak naprawdę ten hash bloku to jest hash bloku poprzedzającego, hash ten, który wynika z transakcji, wartość nonce, która jest odkryta przez górnika i te trzy rzeczy składa się do funkcji skrótu i to jest hash aktualnego bloku, który jest używany jako wejście do hasza również w następnym bloku. I dlatego mamy pewność, że nic się nie zmieniło, bo zmienić tego się nie da. 3 stycznia 2009 roku, że nikt nie wprowadził żadnej fałszywej informacji, bo wszystko by się nam tutaj rozsypało. Posypało, tak. Wracamy do drugiej warstwy. W takim razie, jak rozumiem, druga warstwa na przykład na Ethereum polega na tym, że my robimy część transakcji, czy realizujemy część kontraktów poza Ethereum i raz na jakiś czas obliczamy funkcję skrótu i tyle. Ale co by się stało, gdyby dane z tej drugiej warstwy zniknęły? Czy my w ogóle o drugiej warstwie możemy mówić, że to jest blockchain? Tak, to jest blockchain. To jest normalny blockchain, który działa tak samo jak Ethereum w bardzo dużym przybliżeniu, tak. Ale istotne jest to, że on może mieć na przykład trochę inny algorytm zatwierdzania bloków i nie musi wymagać aż tak wielu nodów, żeby być bezpiecznym, bo on może mieć tych nodów powiedzmy 10, czyli potencjalnie można powiedzieć, ojejku, jaki niebezpieczny, ale on wykorzystuje moc bezpieczeństwa sieci Ethereum, bo tam zapisuje te hasze, czyli jeżeli jakiś hash został zapisany już do sieci Ethereum, no to można powiedzieć, że do tego momentu wszystkie transakcje są bezpieczne, a są bezpieczne, no bo każdy może uruchomić noda, może nie zatwierdzającego transakcję, ale posiadającego kopię wszystkich bloków. Więc mamy to bezpieczeństwo, że nie znikną te dane, jest zapewnione poprzez kopię blockchaina. Natomiast bezpieczeństwo, że nic nie zostało zmienione, zapewnia nam sieć Ethereum. Dobra. Jaka jest motywacja do tego, żeby powstawały drugie warstwy blockchainów? I czy tylko to jest możliwe w Ethereum? Nie, to jest możliwe w bardzo wielu, we wszystkich blockchainach tak naprawdę. A motywacja jest taka, że właśnie jeżeli mamy bardzo bezpieczny blockchain, to on ma limitowaną ilość transakcji. A jeżeli byśmy teraz chcieli zwiększyć tą ilość transakcji, to możemy robić różnego rodzaju sztuczki, ale de facto można byłoby powiedzieć, słuchaj, no ale po co robić jeden uniwersalny blockchain do wszystkich możliwych transakcji? A może zróbmy na przykład osobny blockchain, w którym mamy zapisywane tylko transakcje związane na przykład z księgami wieczystymi. I teraz możemy powiedzieć, no ale to jest problem, bo teraz on musi być bezpieczny, czyli trzeba wiele nodów, wiele komputerów mieć uruchomionych i tak dalej. No mówię, a nie róbmy tego w ten sposób, tylko zróbmy tak, że właśnie ten blockchain, który wykorzystywany jest do zapisywania transakcji związanych z księgami wieczystymi, to on zapisuje swój stan co jakiś czas do sieci Ethereum. No i wykorzystuje wtedy to bezpieczeństwo sieci Ethereum do zabezpieczenia swojej sieci, a sam ten blockchain może być nawet bardzo, bardzo mały, może mieć bardzo mało tych nodów zatwierdzających. On nie musi być bardzo taki duży. Pamiętam, że jak to jest drugą warstwę, którą ja tak poznałem lepiej, to był Polygon. Niektórzy mówili, że Polygon, gdzie główną monetą jest Matic, chociaż to nie była druga warstwa. I tam uzasadnienie było takie.
koszty transakcji w Ethereum i realizacji kontraktów były tak duże, że to się po prostu przestaje opłacać i jak rozumiem Polygon powstał po to, żeby ograniczyć te koszta, między No innymi. i tam poprzez to, że jest trochę inny mechanizm konsensusu, jest bardzo często blok wychodzi, co kilka sekund dosłownie. W Arbitrum ten blok wychodzi nawet kilka razy na sekundę. Może być blok zatwierdzony, bo jest inny mechanizm konsensusu, czyli tego zatwierdzania czy kopania bloku. Tutaj duże nadużycie słowne, ale mam nadzieję, że będę zaakceptował. Tak, proszę o wybaczenie. I dzięki temu mamy bardzo, bardzo dużą wydajność transakcyjną tych layerów drugich. No i można powiedzieć, że mamy layer pierwszy, czyli Ethereum, który jest bardzo bezpieczny, ale stosunkowo powolne, no i mamy Polygon, mamy Arbitrum, mamy Optimism, mamy bardzo dużo innych takich blockchainów, które są layerami drugimi, bo wykorzystują do zapewnienia swojego bezpieczeństwa właśnie blockchain Ethereum. Czy w Bitcoinie też jest możliwa druga warstwa? No właśnie, jak myślisz? No ja oczywiście już powiedziałeś, że każdy blockchain może mieć tak naprawdę drugą warstwę. Zresztą to pewnie jest naturą blockchaina, że można nadbudować nad nim warstwę, jeszcze kolejną. Zapytam Cię zaraz o trzecią warstwę. Czy Lightning Network to jest taka druga warstwa w Bitcoinie? Myślę, że tak można to nazwać. Jest to warstwa druga, gdzie mamy bardzo szybkie transakcje, które nie są odwzorowywane w blockchainie, ale bezpieczeństwo wszystkich tych transakcji jest w pewien sposób powiązane z Bitcoinem. No właśnie, przypomnijmy tylko, że Lightning Network, jakby główną motywacją powołania czy stworzenia tej drugiej warstwy jest to, żeby można było robić szybkie płatności, tak, błyskawiczne, no bo... Tam nawet chodziło też o to, żeby te transakcje były na małe, żeby można było robić tanie transakcje błyskawicznie na małe kwoty, czyli żebyś mógł naprawdę zapłacić Bitcoinem czy Satoshi, używając monet Satoshi, zapłacić za kawę w jakiejś kawiarni i żeby ta kawiarnia nie musiała czekać 20 minut na to, aż blok zostanie zatwierdzony. Nie? Tylko mogłaby przyjąć, że tak, to już natychmiast ta płatność została zatwierdzona, to jest widać dosłownie natychmiast, lightning, tak? Błyskawiczny, możemy to zobaczyć, że ta transakcja zaszła i miała miejsce, no i nie mamy potrzeby czekania na zatwierdzenie wszystkich blockchainów. Czy Ty znasz jakąś trzecią warstwę, czy w ogóle powstają trzecie warstwy? Jesteś w stanie sobie wyobrazić uzasadnienie? No nie wiem, czy znam. Ja bym Chyba nie. wyobrażał sobie, że napiszcie, czy znacie Wy trzecie warstwy, które mają takie przemysłowe czy powszechne stosowanie. Myślę sobie, że jak na Ethereum będzie powstawała jedna, druga warstwa, druga warstwa, trzecia i tak dalej, no to w pewnym momencie trzeba się będzie podrapać po głowie i zastanawiać, która z nich jest najlepsza. Potrafię sobie, ale tylko na zasadzie wyobraźni, tutaj bez powiedzmy tej iskry technicznej, wyobrazić coś takiego, że odpalam kontrakt na warstwie trzeciej i ta warstwa trzecia utrzymuje ten kontrakt na wszystkich warstwach drugich. I w zależności od tego, jak wygląda obciążenie i tak dalej, to realizuje to w tej optymalnej dla mnie warstwie drugiej i raz na jakiś czas dochodzi do wymiany informacji pomiędzy tymi drugimi warstwami. Dzisiaj jest 23 marca. Kamil, który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 24. Więc 24 marca i niniejszym uznajemy pomysł Sławka jako właśnie zgłoszony do opinii publicznej i zachowujemy prawa autorskie. Tak, bardzo dobre. Notaryzujemy to i zrobimy NFT z tego nagrania i zapiszemy to kiedyś na blockchainie. O co chodzi z Arbitrum? Łukasz, wczoraj wszyscy mówili o Arbitrum. No tak, bo Arbitrum działa już od jakiegoś czasu, niestety nie wiem jak długo, ale już od jakiegoś dłuższego czasu i funkcjonuje bardzo dobrze. Jest oparte o EVM, czyli o tą samą, kontrakty pisze się w ten sam sposób jak na Ethereum, więc jest bardzo łatwy, ta bariera wejścia jest bardzo niska. Bardzo łatwo wejść jest deweloperom i robić kontrakty na Arbitrum, ale natywnym tokenem sieci Arbitrum jest również Ethereum. Czyli jak wykonujemy transakcje w sieci Arbitrum, to musimy mieć Ethereum. To jest takie Ethereum, które z sieci ETH, Ethereum może być transferowane do Arbitrum, tam jest zamieniane. Zbridżowane jest, tak. No i jak Arbitrum startowało, to było powiedziane, Arbitrum będzie miało swój własny token ARB, ten token będzie, ale on będzie przede wszystkim używany do zarządzania DAO, czyli organizacją Arbitrum. Tak. I stwierdzono, że to musi być jakoś uczciwie rozdane.
żeby użytkownicy sieci Arbitrum mogli decydować o tym, wpływać na to, jak zarządzana jest ta fundacja czy przedsiębiorstwo Tak. stojące za siecią Arbitrum. No i wymyślono, że część tokenów, nie pamiętam dokładnie jaka część, chyba 12,5% wszystkich tokenów zostanie rozdana w postaci airdropa, ale tylko tym, którzy wykonali pewne czynności. Czyli na przykład wykonali odpowiednią ilość przelewów, zrobili odpowiedni obrót na sieci Arbitrum, zdeployowali kontrakty i tak dalej. Te adresy, które to dokonały, brały udział w airdropie i tych zadań było kilka do wykonania i za każde zadanie miało też kilka poziomów wykonania, czyli na przykład mogłeś zrobić obrót na poziomie $100, przetransferować na przykład przez swój adres środki o wartości $1000, 10 000 i 100 000. I w zależności od tego, jak duży obrót wykonałeś, to taką nagrodę w airdropie masz przyznawaną. Z tego co pamiętam, to chyba najniższa to była 625 tokenów, a najwyższa chyba ponad 10. Znowu proszę, napiszcie w komentarzu, tak żebyśmy tutaj nie rozpowszechniali jakichś nieprawdziwych informacji. No i tych osób okazało się, że jest strasznie dużo. No i faktycznie wczoraj była uruchomiona strona, na której po wejściu i podłączeniu swojego portfela mogłeś sklejmować przyznane Tobie tokeny Arbitrum. No oczywiście popularność strony była tak duża, że oczywiście padła. Sieć Arbitrum została przeciążona. W pewnym momencie w tej sieci, gdzie miały być tanie i szybkie przelewy, to przelewy kosztowały kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt dolarów. Także typowy problem, to się nazywa klęska urodzaju, tak? Czyli nadmiernej popularności. No ale już w tej chwili wszystko wróciło do normy. Ten taki bardzo wzmożony, gwałtowny ruch już poszedł w zapomnienie, no i ruszył handel. Muszę powiedzieć, że jestem tutaj bardzo dumny z naszego zespołu IT, ponieważ nasz zespół IT w rekordowo krótkim czasie zintegrował Kangę z siecią Arbitrum i to zintegrował w taki sposób, że już niedługo będą listowane nowe tokeny, a taką małą tajemnicę Tobie zdradzę, że tokeny USDC oraz Ethereum w sieci mogą być również wypłacane po sieci Arbitrum i to właśnie teraz, jak oglądacie ten odcinek Kanga No Comment. No właśnie, czyli multi-blockchain na Kandze będzie jeszcze bardziej multi. Czy to oznacza, że jak wpłacę USDC na przykład po Ethereum, to mogę zaraz wypłacić z Kangi po Arbitrum? O, coś tutaj się nam błyska. To był taki błysk, żeby zwrócić uwagę na to pytanie. Tak, jeżeli wpłacisz USDC, nieważne po jakiej sieci obsługiwanej przez Kangę, to potem możesz wypłacić również po dowolnej sieci obsługiwanej przez Kangę. Zwracam uwagę, że taki zabieg nazywamy bridge'owaniem i Kanga póki co nie pobiera od niego żadnej opłaty. Tak, jest to tylko opłata związana z wypłatą środków. No, ale to nie jest bridge, no nie jest opłata za wymianę. Czy jesteś w stanie mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że wczoraj kilka scentralizowanych giełd, bardzo dużych, w tym Kanga, po pierwsze o różnych porach uruchomiły handel i po drugie nie było, jakby ceny w pewnym momencie były zupełnie różne. Tam odbiegały po prostu od siebie? Nie, tak. Na samym początku faktycznie chyba KuCoin i OKX ruszyły jako pierwsze i tam faktycznie na samym początku cena jednego tokena Arbitrum to była nawet po $9-10 i wolumen był bardzo duży. No ale po 2 chyba godzinach działania na OKX-ie zbliżało się do $100 milionów obrotu. Wtedy wystartował Binance, który cena tam również na samym początku troszeczkę podskoczyła, była bardzo wysoka. W tym czasie na OKX-ie i na KuCoinie cena była już w okolicach $1.20, $1.40, ale w momencie, gdy ruszył Binance zdeklasował wszystkich, bo on w ciągu pierwszych 5 minut zrobił 50 milionów obrotu. Pięknie. No, Ciekawe, czy ma na to wpływ ta awaria, która w tej chwili... I ciekawe, czy te wszystkie transakcje, które wczoraj zaszły, były cofnięte. No, no właśnie, bo również wiem o tym, że giełdy, te, które uruchomiły obrót, przyjmowały depozyty, ale nie zgadzały się na wypłaty. Tak, i te terminy wypłat były przesuwane.
Nie chcę tutaj w tej chwili wgłębiać się, dlaczego tak się działo. Nie chcę też, myślę, teraz rozmawiać o tym, dlaczego taki handel z tak dużymi wolumenami był możliwy. To jest rozmowa na zupełnie inną Ale przez to, że nie było wypłat, nie można było zrobić arbitrażu. Dlatego te ceny były tak ale różne. one mimo wszystko jednak się wyrównały? Wyrównały, bo jednak ci najwięksi arbitrażyści mają tak, że mają po prostu środki na wszystkich giełdach i od razu arbitrażują cenę. Nie muszą dokonywać transakcji wypłaty i wpłaty. No tak, tylko żeby być arbitrażystą czy arbitrażowcem, nie wiem jak tutaj to ładnie powiedzieć, to trzeba było mieć, jak rozumiem z tego airdropa, odpowiednią ilość tokenów i być na tyle mądrym, żeby wpłacać je na kilka giełd. No nie? A to już wymaga dużej przebiegłości. Pojawi się też taki wątek, że niektóre giełdy prawdopodobnie korzystając z tej górki, sprzedawały na rynku tokeny, których nie miały. No tak, jest to pewien problem startowania rynków w takich sytuacjach. Faktycznie można się zastanowić, czy te pierwsze tokeny sprzedawane na giełdach to były tokeny, prawdziwe tokeny ARB, czy faktycznie to były oferty składane przez ludzi, czy przypadkiem to nie było tak, że był stworzony syntetyczny token, czyli taki nie mający pokrycia w tokenach ARB i tam sprzedawano. Nie chcę w tej chwili wchodzić w teorie spiskowe. Na pewno czasami niektóre okazują się prawdą. Tak. Teraz nie wchodźmy No jasne, za głęboko w ten temat. Byłem bardzo, bardzo ciekaw. No myśmy czekali dosyć długo z otwarciem rynku. Byliśmy tuż po Binance'ie, chyba pół godziny po Binance'ie. No i po tym, jak już odpowiednia ilość depozytów została zgromadzona, tak żeby faktycznie ten handel mógł się odbywać. Myślę, że możemy teraz powiedzieć, że mamy taki zamiar, żeby w ciągu najbliższych kilkunastu dni uruchomić obrót również za gotówkę tokena ARB. Tak, będzie, zdradzasz tutaj wielkie sekrety, ale to jest zaleta oglądania Kanga No Comment. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, jeszcze nie lajkujcie, to właśnie kliknijcie w tej chwili w ten dzwonek, subskrypcję i tak dalej. Będziecie mieli pewność, że każdy odcinek obejrzycie w dniu premiery. Warto, no bo właśnie tego typu informacje się pojawiają. Już wkrótce będzie otwarty rynek ARB do Omega złotówki. I uwaga, Kanga będzie pierwszym miejscem na świecie, gdzie będzie można kupić ARB za złotówki. Tak jest. Z czego jesteśmy gigantycznie dumni, tak? No bo tworzymy tutaj historię. Spoglądam w zegarek, Łukasz, jeszcze jedną kwestię. Myślę, że możemy kwestię arbitrum zostawić, chyba że chciałbyś coś dodać, ale myślę, że paląca jeszcze jest wiedza o tym, co się dzieje w tej chwili za oceanem. Mówię w tej chwili o SEC-u i o tym, że SEC chyba wpadł w dołek, który sam sobie wykopał. Chodzi mi o dyskusję pomiędzy SEC-iem a Coinbase'em, gdzie Coinbase mówi hola hola, no przecież my jesteśmy regulowaną giełdą, jesteśmy na giełdzie papierów wartościowych, a to oznacza, że ty, drogi SEC-u... Zatwierdziłeś nasz prospekt emisyjny, w którym, uwaga, aż 58 razy mówiliśmy o stakingu. Tak, dokładnie to było napisane. Ja muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że w SEC-u zrobił się jakiś mały bałagan. Coś tam chyba nie zagrało, no bo naprawdę, jeżeli były papiery, prospekt emisyjny Coinbase dał SEC-owi, SEC go zatwierdził, no to nie może teraz mówić, że zmienił zdanie, bo prawo się nie zmieniło. I ten argument o tym, że to SEC nie stanowi prawa, tylko SEC jest wykonawczy, jest moim zdaniem bardzo trafny. No bo przypomnę, o co chodzi. Wystąpiło podejrzenie, że SEC działa po prostu poza prawem. Nie działa w ramach prawa, tylko działa w ramach samostanowionego prawa przez samego siebie. Uwaga, chciałbym powiedzieć, że mam podejrzenie, że nie tylko SEC i nie tylko Ameryka ma z tym problem, tylko tutaj w takim dużym nawiasie. Tak, więc SEC został posądzony o to przez Coinbase'a, że właśnie zamiast stosować się do prawa, to sam wymyśla sobie to prawo i na dodatek jeszcze nie bardzo ujawnia, skąd takie prawo bierze. I prezes Coinbase'a napisał właśnie: drogi SEC-u, pamiętaj, to kongres stanowi prawo, a nie SEC. No myślę, że tam mogło trochę zawrzeć, bo urzędnicy nie lubią, gdy im się mówi, że oni tak naprawdę mają służyć pomocą, a nie być władzą. No i tam poszło. Wiemy, że wczoraj, czyli w czwartek, Coinbase otrzymał takie pismo, Wells Notice, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski. I to jest takie pismo, które jest pismem
związanym z ostrzeżeniem, które wysyła SEC do podmiotu, mówiąc, hej, łamiecie tutaj prawo i to oznacza, że za chwilę będzie postępowanie uruchomione przeciwko Coinbase'owi, a Coinbase właśnie wyszedł z bardzo mocną odpowiedzią, mówi, drogi SEC-u, coś Ci się pomieszało, przecież myśmy 2 lata temu z Tobą konsultowali nasz prospekt emisyjny i tam jest 58 razy odniesienie do stakingu, więc dlaczego teraz mówisz, że staking jest nielegalny? I to jest według mnie strzał więcej niż 10, jeżeli tak możemy powiedzieć, no bo to jest bardzo sensowny argument. I to może pokazywać, że motywacja SEC-u wcale nie jest taka, że SEC tutaj dba o to, żeby prawo było przestrzegane, ale być może ma pewne naciski również z zewnątrz, żeby dyskutować z istotnymi graczami kryptowalutowymi. To jest ta teoria spiskowa, którą akurat ja wierzę. No tam jedna z teorii, i to jest taka teoria dosyć dobrze poparta faktami, mówi, że mamy do czynienia z operacją Choke Point 2. Choke Point 2. Chyba to było Choke, tak. Choke Point 1 to było działanie banków, czy w ogóle regulatora, prowadzące do tego, żeby odciąć wszystkie gry poker online od źródła możliwości wpłaty środków, dolarów, która się powiodła. I przez chwilę branża była bardzo, bardzo osłabiona. Teraz Checkpoint 2, czyli 2, to jest operacja wymierzona przeciwko kryptowalutom, żeby one straciły połączenie z bankami. To jest, muszę powiedzieć, bardzo... Stąd upadek stąd blokada Silvergate'a, stąd problem z SVB, stąd problem z Signature Bank i widać tutaj pewne postępowanie, tak jest ładnie zaplanowane. Natomiast bardzo dużo głosów i to już coraz bardziej prominentnych polityków, jak i urzędników zaczyna mówić o tym, że to jest jakieś w ogóle nieporozumienie, że tego nie powinno się robić, bo dolar będzie tylko osłabiony, jeżeli się okaże, że zostanie odcięty od krypto. Bo w tej chwili co się dzieje? Jeżeli ja, będąc Amerykaninem, chciałbym wpłacić na giełdę, no nie mogę wpłacić dolarem, bo zostały wstrzymane obsługa przelewów przez największe giełdy. Nasza giełda dalej obsługuje wpłaty, więc my możemy, no to właśnie może się okazać, że wpłacą nam, a drugie rozwiązanie to jest na przykład takie, że Amerykanin wymieni swoje euro, wymieni swoje dolary na euro i będzie mógł wpłacić euro. Zresztą akurat tutaj pewien jeszcze przez chwilę pozytywny komentarz do Europejskiego Banku Centralnego, jednak tutaj nie pojawiają się na razie silne zakusy związane z tym, żeby odcinać firmy kryptowalutowe od dostępu do banków. Raczej się mówi właśnie o regulacji i o tym, żeby uporządkować ten rynek. To jest trochę zadziwiające, bo się zaczynam martwić, że czegoś nie widzę. Tego bym się spodziewał, w sensie, że tam jest coś, czego nie widzimy. To na koniec, Łukasz, chciałem się zapytać, dlaczego jak chcemy przesłać środki na przykład z Polski do innego państwa, dlaczego warto to zrobić przelewem kangowym, a nie bankowym? No bo przelew kangowy na pewno nie zostanie wstrzymany. Można to zrobić wykorzystując zarówno blockchain, jak i wewnętrznym przelewem. Tutaj nie ma żadnego problemu. A tak, to wymieniłeś wszystkie powody, których ja nie chciałem wymienić. Wszystkie wymieniłeś, dobrze je wymieniłeś, a mój powód jest taki, że jak wysyłasz przelew bankowy, to nie wiesz, czy któryś z banków korespondencyjnych nie upadnie po drodze. Także w tym względzie lepiej korzystać z Kangi. Łukasz, to chyba wszystko. Znowuż się rozgadaliśmy. Okrzyki wojenne na koniec, czy chciałbyś coś jeszcze dodać dla milionów słuchaczy Kanga No Comments? Okrzyk bojowy, BCK, Bitcoin ciągle królem. Używaj odważnie Kangi i kryptowalut, w skrócie UOKiK. No i co? Wszystkiego dobrego. Widzimy się we wtorek o 9:30. Trzymajcie się. Hej! Cześć! Ale to światło mrugało. Nie no, co ty takich rzeczy nie będę mówił, przecież to jest straszne. Człowiek się wstydzi, że się śmieje. Do you know why 10 plus 10 is equal 11 plus 11?
Because 10 plus 10 is 20 and 11 plus 11 is 22. Jedzie pociąg. Jedzie pociąg z daleka, no nikogo nie czeka. Zobaczcie, Kamil nie ma już nie blopersów. Droga na Ostrołękę. Już nic nie widać. Dobra, Dobra, Kamil, musisz coś wymyślić. to ci musi wystarczyć. Dzięki.